Partnerem audycji jest firma Autenti, właściciel platformy do podpisywania dokumentów online. Ten odcinek powstał we współpracy z platformą Cashy, która zmienia reguły rozliczeń pomiędzy dużymi korporacjami a ich kontrahentami, oferując przyspieszone płatności faktur. Sprawdź szczegóły na cashy.pl. Bardzo zachęcam młode osoby, żeby nabyły troszeczkę doświadczenia w dużych organizacjach. W tym samym obszarze, w sektorze, myślisz? To Ogólnie, ogólnie. Nie, ogólnie. Dobra. W dużych, dobrze zorganizowanych organizacjach. Zanim pójdą na swoje? Zanim zaczną rozwijać swoją firmę. Często jak my rozmawialiśmy z partnerami takimi biznesowymi, korporacyjnymi, często staraliśmy się pokazać, jak współpraca z nami, jak zrobienie tego innowacyjnego projektu pomoże Tobie, Tomku, w rozwinięciu Twojej kariery w tej organizacji. Jeżeli no już mi mięknie serducho, jak słyszę. Nam zwrócono też uwagę na akceleratorach i tutaj przy okazji bardzo polecam branie udziału w akceleratorach. Nam zwrócono uwagę, że mocno zaryzykowaliśmy i że w zasadzie dobrze jest szybciej dywersyfikować ryzyko i szybciej szukać inwestorów venture'owych generalnie. My mamy ogromny przywilej, takie mamy szczęście, że jesteśmy wzajemnie dla siebie mentorami. Wiele razy dostałam pytanie, kto był Twoim mentorem i słuchajcie, naprawdę moim mentorem był mój mąż, a ja byłam mentorką mojego męża. To są takie 3 etapy, które zapamiętam i które chętnie też się dzielę. Pierwsza rzecz to jest, i tu nie mówię o cash director, generalnie, tak? Okay. Pierwsza rzecz to jest break-even, to znaczy ten pierwsze wyzwanie, które musimy pokonać, to jest dojść do momentu, kiedy przestajemy dokładać do biznesu. Witaj. Cieszę się, że zainteresował Cię ten materiał. Stworzyłem ten podcast dla Ciebie, byś mógł budować i z sukcesem rozwijać swoje biznesy. Moi goście, założyciele, prawdziwi eksperci z pewnością dadzą Ci wiele cennych wskazówek i inspiracji, jak robić to szybciej, łatwiej, efektywniej. Ale uważaj, nie będziemy niczego owijać w bawełnę. Przed Tobą, przedsiębiorcą, wyjątkowe wyzwanie. Wytrwaj w tej drodze, rozwijaj swoją firmę z sukcesem. Ale pamiętaj, jak wygląda prawdziwy biznes, taki bez lukru. Zaczynajmy. Gościem odcinka jest Patrycja Szczelecka. Patrycja, zmieniłaś na LinkedInie swoje zdjęcie profilowe kilka dni temu. Zdradź proszę naszym widzom, jeśli jakimś cudem tego newsa przegapili, z jakiego to powodu? Zauważyłeś, zmieniłam, ponieważ bardzo się ucieszyłam z nagrody, a chodzi o nagrodę specjalną w konkursie EY Przedsiębiorca Roku. A nagrodę specjalną otrzymałam w kategorii nowoczesne technologie i innowacje za zbudowanie ekosystemu, który wspiera mikro i małe przedsiębiorstwa w zarządzaniu finansami i biznesem. Gratulacje. Co czuje się w takim momencie, kiedy odbiera się takie wyróżnienie? W dodatku przyznawane przez kapitułę osób przedsiębiorczych, więc to ma dla nas podwójne znaczenie pewno, co? Tak, ja parę wyróżnień w życiu odbierałam, ale to jest mi bliskie, ponieważ w jury zasiadają wybitne osobowości biznesu i rzeczywiście bardzo ludzie sukcesu, osoby, które odniosły prawdziwy sukces w biznesie, więc tym bardziej docenienie tego, co robimy, a ponieważ my wszystko, co robimy w Cash Director, to robimy dla przedsiębiorców, to docenienie ekosystemu, który rozwijamy dla przedsiębiorców, przez przedsiębiorców, było dla mnie bardzo ważne i jest to wydarzenie też, jak to pięknie Puls Biznesu napisał, zostały rozdane Oscary biznesu. O, tak, pięknie oczywiście. napisali, więc oczywiście to można czuć radość z takiej nagrody. To co, po jej odbiorze już jesteś teraz to już zupełnie skazana na sukces, co? Robienie biznesu będzie łatwiejsze, będzie prostsze? Robienie biznesu jest prostsze, kiedy się ma za sobą doświadczenia, lata pracy. Tutaj nagroda sama w sobie dokłada kamyczek, tak? Ale ja bym nie przeceniała mimo wszystko. Okej. To zadam pytanie trochę w inny sposób. Czy teraz
ta nagroda w momencie, kiedy prowadzisz swój własny biznes, smakuje jakoś inaczej, jakoś lepiej niż wtedy, kiedy pracowałaś w korporacjach, w innych organizacjach i być może tam też byłaś za wiele rzeczy nagradzana czy chwalona? Tak, to znaczy może kończąc jeszcze odpowiedź, oczywiście taka nagroda zawsze otwiera drzwi albo Szerzej? szerzej drzwi. Okay. Otwiera drzwi szerzej, więc to na pewno bardzo pomaga. I druga rzecz, jeżeli jakieś rozwiązanie, jakaś koncepcja, produkt jest znana, ale niektóre osoby powiedzmy patrzą na to, na taki testimonial, tak? Że jak ja o tym opowiadam, to jest ale jak opowiedziało jury i zagłosowało, to znaczy, że to naprawdę jest zyskujesz na znaczeniu, co? Tak, więc z jednej strony nie przeceniam nagród, ponieważ na sukces w biznesie trzeba zapracować ciężką pracą, doświadczeniem, próbami i tak dalej, ale z drugiej strony oczywiście taka nagroda podbija PR-owo projekt, nad którym się pracuje i otwiera drzwi. Czy smakuje lepiej, gdy się prowadzi własną firmę? Oczywiście tak, dlatego że wszystko się niesie na własnych barkach. Jak się pracuje dla korporacji i odbiera się nagrody w imieniu korporacji, to jednak pracuje się na dany brand, pracuje się na markę, która bardzo często jest wsparta ogromnymi budżetami takiej korporacji, więc my dokładamy jakiś tam kamyczek, ale do pracy całej korporacji. Gdy się odbiera nagrodę jako przedsiębiorca, jako właściciel firmy, to wiemy, że to jest coś, co zbudowaliśmy nie sami, bo z zespołem, ale jednak nieśliśmy na barkach rozwój tej firmy, więc satysfakcja jest znacznie większa. Aczkolwiek, tak jak powiedziałam, odbierając nagrodę, nagroda faktycznie była dla mnie, ale ja sobie doskonale zdaję sprawę, że to jest praca całego zespołu. I ten zespół jest niezwykle ważny, stąd kierowałam podziękowania do zespołu i do wspólnika. Na pewno to doceniam. O tym wspólniku, o tym zespole jeszcze chwilę dzisiaj porozmawiamy. Gratulacje raz jeszcze. To powiedz nam proszę, co wy tam takiego robicie, że te nagrody do was trafiają? Cash Director to jest księgowość online, w pełni zintegrowana z bankowością online, dostępna dla klientów w ramach kont firmowych 7 banków w Polsce. I jest to zarówno platforma, czyli technologia, jak i usługa, bo oprócz księgowości online, czyli systemu, oferujemy też kompleksową opiekę dla klientów w zakresie zakładania firmy, prowadzenia księgowości, różnego rodzaju doradztwa biznesowego i robimy to nie tylko sami, ale robimy to we współpracy z biurami rachunkowymi. Zarządzamy ogólnopolską siecią certyfikowanych biur rachunkowych, to jest ponad 3000 podmiotów. Jest to największa organizacja branżowa w Polsce. Czyli mam się nie obawiać, twoje rozwiązanie jeszcze wspierane AI-em nie wygryzie mojej ulubionej pani Ewy księgowej z Lublina, która dzisiaj opiekuje się moimi księgowymi tematami właśnie. Cieszę się, że zadałeś to pytanie, bo zdecydowanie tak, my zapraszamy do tego ekosystemu, który właśnie został nagrodzony, zapraszamy klientów, zapraszamy banki, jest technologia, ale zapraszamy też księgowych, dlatego że o ile można zautomatyzować wiele procesów, ale nie tylko zautomatyzować, bo my w Cash Director dążymy do tego, żeby stworzyć autonomiczny system, więc o ile technologia może zastąpić wiele procesów ręcznych, o tyle doradztwo, kontakt z człowiekiem, pewne zaopiekowanie się, zwłaszcza przedsiębiorcami. Dlaczego zwłaszcza? To są ludzie, którzy samodzielnie sprzedają, rozwijają, pozyskują klientów, samodzielnie się opiekują swoimi finansami. Często czują się samotni w tej swojej drodze bycia przedsiębiorcą, więc kontakt z człowiekiem jest dla nich bardzo ważny. I tutaj my de facto uwalniamy czas księgowych po to, żeby miały więcej czasu dla swoich klientów, na rozmowę z klientem, na zbudowanie, na wybadanie potrzeb, na zbudowanie tej relacji, na wsparcie go, i co jest dla nas bardzo ważne i to jest nasza filozofia, nie na naliczeniu podatków, co de facto robimy w prezencie dla Urzędu Skarbowego, tylko na wsparciu tego przedsiębiorcy w zarządzaniu jego finansami, w zrozumieniu, co to jest cash flow, jak ma zaplanować płatności,
No, czasami zoptymalizować podatki, aczkolwiek bardzo ostrożnie o tym mówimy, ale my generalnie pomagamy przedsiębiorcom lepiej zrozumieć swoje finanse i lepiej zarządzać finansami po to, żeby podejmować lepiej i szybciej decyzje biznesowe. Okay. To jest nasza misja. Czyli po jednej stronie biura księgowe, podatkowe i ich klienci, po drugiej te duże instytucje, które wspomniałaś, między innymi banki, no one są taką wodą na młyn dla spółek działających nie tylko w branży fintechowej, ale przede wszystkim. I jak się pozyskuje takowe instytucje do współpracy? No bo masz tutaj sporo doświadczeń. Tak, no praca z bardzo dużymi instytucjami to są długoterminowe projekty. To są to projekty, które się pozyskuje, czy nad którymi się pracuje wiele lat. Wiele lat mówisz? Wiele lat. Okay. Wiele lat, absolutnie. Ja jestem ogromnie dumna z tego, że byliśmy absolutnym pionierem w Europie i mogę zaryzykować, że jednym z pionierów na świecie, ale absolutnym pionierem w Europie w zakresie udostępnienia księgowości online w ramach bankowości online. Byliśmy absolutnie pierwszą firmą w Europie, która to zrobiła. Pięknie. Z jednym z naszych partnerów bankowych, z partnerem, z którym najdłużej pracujemy, z mBankiem, czyli bardzo innowacyjnym bankiem. To jest wspaniały partner do współpracy, bo w lot rozumie też zmieniający się technologie, zmieniający się rynek, potrzeby klientów. To pozwól, że Ci przerwę. To w takim razie jak długo tak musiałaś randkować z tym mBankiem, żeby w końcu zgodził się, czy potwierdził tą waszą kooperację? Prawie 2 lata. Okay. Prawie 2 lata, a mBank szybko działa. Więc był termin przygotowania się tak do projektu, później rok pracy takiej technologicznej i wspólnie z mBankiem wystartowaliśmy 1 stycznia 2016 roku z księgowością online w ramach bankowości. Co to znaczy w ramach? Jest to pełna integracja z bankowością online, gdzie z tym single sign-on, to znaczy z tym, że jest jedno logowanie i do banku. I wiele usług dodatkowych. I wiele usług i absolutnie automatyczne rozrachunki, przelewy, faktury, wszystko się łączy i tak dalej. Więc natomiast i z kolejnymi bankami to wcale nie znaczy, że było krócej, szybciej, bo każdy bank ma swoje procedury, każdy bank ma swoje IT, swój compliance, swoje działy prawne i z każdym bankiem wypracowujemy partnerski model współpracy, bo my nie jesteśmy dostawcą technologii, nie jesteśmy vendorem, jesteśmy partnerem. To my jesteśmy, Cash Director jest operatorem tej platformy. A trudno chyba co do tego przekonać tych dużych graczy, którzy jednak mają swoją pozycję na rynku i z lekkim przymrużeniem oka, przynajmniej na początku tej drogi, traktują firmy zakładane w tak młodym wieku funkcjonujące, prawda? Tak, bardzo trudno, dlatego że i ja to rozumiem, bo ja też pracowałam w banku, więc trudno, ponieważ bank jest instytucją zaufania publicznego, musi działać zgodnie z procedurami, musi zamawiać najwyższej jakości usługi czy dostawców technologię, więc na początku my, będąc jako Cash Director firmą prywatną, takim typowym MŚP, musieliśmy naszych partnerów bankowych przekonać do nas, do naszej technologii, do naszej jakości. I tutaj ogromnie pomogło to, że ja przez 10 lat pracowałam w korporacjach. To miało być moje następne pytanie właśnie. Czy to, że byłaś po tej drugiej stronie, ułatwiło trochę zadanie? Bardzo. No bo instytucja instytucją, ale ciągle pracują tam ludzie, prawda? Rozmawia się o wdrożeniach i partnerstwach z ludźmi, a ty chyba rozumiałaś te ich potrzeby lepiej, tak? Tak, więc tutaj absolutnie 2 rzeczy bardzo nam pomogły. To, że zarówno ja, jak i mój wspólnik, Rafał Strzelecki, oboje mamy za sobą pracę w dużych korporacjach i pracę na dużych projektach korporacyjnych. Więc to jest w tym momencie, jak gdyby to my jesteśmy partnerami do rozmowy i bank nie rozmawia z firmą Cash Director, tylko rozmawia z konkretnymi menadżerami, z ludźmi, którzy swoim doświadczeniem, swoją wiedzą firmują to, co proponują.
Druga rzecz, która nam pomogła, było to, że wtedy, kiedy rozpoczynaliśmy pracę z mBankiem, prowadziliśmy jeszcze wtedy firmę Extor, w ramach której pracowaliśmy dla korporacji. Czyli naszymi klientami były duże amerykańskie korporacje. Między innymi byliśmy też podwykonawcą firmy ADP, to jest lider światowy w zakresie obsługi płacowej, tak zwanym payrollu. Naszymi klientami były bardzo, bardzo znane firmy amerykańskie, więc kiedy mówiliśmy bankowi, że te usługi czy tę technologię mamy sprawdzoną, że pracujemy z takimi klientami, jesteśmy partnerem, jesteśmy podwykonawcą, mamy takie doświadczenia, to nasze korporacyjne doświadczenie i referencje naszej już wtedy obecnej firmy, a teraz już byłej, bo sprzedaliśmy tamtą firmę, też było bardzo ważne. No to jest super handicap, ale co byś powiedziała młodym przedsiębiorcom, albo takim, którzy są młodzi stażem, którzy nie mają takiego właśnie backgroundu? To może powiem dwie rzeczy faktycznie. Pierwsza rzecz, zanim odpowiem bezpośrednio na Twoje pytanie, pierwsza rzecz, ja chciałabym się podzielić i zawsze się dzielę tym doświadczeniem, że bardzo zachęcam młodych ludzi i teraz mówię jak gdyby ten krok wcześniej, zanim ktoś się zostanie przedsiębiorcą. Bardzo zachęcam młode osoby, żeby nabyły troszeczkę doświadczenia w dużych organizacjach. W tym samym obszarze, w sektorze, myślisz? To ogólnie. Ogólnie. Nie, ogólnie. W dużych, dobrze zorganizowanych organizacjach. Zanim pójdą na swoje? Zanim zaczną rozwijać swoją firmę, swojego startupa. Oczywiście wiem, że nie wszyscy się ze mną zgodzą i wiem, że czasami to jest za późno, bo te osoby już właśnie zaczęły swoją firmę, ale chciałam tylko powiedzieć, że tak zwane korporacyjne doświadczenie, albo żeby powiedzieć prościej, doświadczenie z dobrze zorganizowanej organizacji biznesowej bardzo pomaga, bo to jest ten praktyczny MBA, który zyskujemy, tak bym to nazwała, patrząc jak funkcjonuje od wewnątrz dobrze zorganizowana firma. Więc, idziemy krok dalej, mamy już młodych founderów, ambitnych, zabiegających o najwyższe laury, o najlepszych klientów. No i co oni muszą zrobić? Zachęcam do tego, żeby jak rozmawiamy z partnerem korporacyjnym, wejść w buty tej osoby, która jest po stronie partnera korporacyjnego i zrozumieć mechanizmy podejmowania decyzji, którym ta osoba podlega. Zrozumieć to otoczenie, w którym funkcjonuje, zrozumieć, dlaczego pewne decyzje podejmuje wolniej, dlaczego na przykład wizja wizją, ale musi być Excel i musi być po prostu... Musi się spinać. Dlaczego... Jakie są kryteria, ryzyka, jakie są kryteria podejmowania decyzji, jakie są ryzyka, których jako przedsiębiorcy prywatni my jesteśmy mniej risk averse, jesteśmy bardziej gotowi na podejmowanie ryzyka. Natomiast po pierwsze korporacja jest mniej chętna na podejmowanie ryzykownych decyzji, ale też pracownicy korporacji, czyli ci menedżerowie, oni też ryzykują swoją na przykład karierę. Oni też podejmują decyzje w pewnym otoczeniu. Więc zrozumienie tych mechanizmów, powiedziałabym, jest bardzo ważne. I jest jeszcze taki mały hint, który mogę tutaj dodać, że często jak my rozmawialiśmy z partnerami takimi biznesowymi, korporacyjnymi, często staraliśmy się pokazać, jak współpraca z nami, jak zrobienie tego innowacyjnego projektu pomoże Tobie, Tomku, w rozwinięciu Twojej kariery w tej organizacji. To już mi mięknie serducho, jak słyszę. Tak. No bo wtedy jesteśmy w stanie te korzyści zarysować też, ale i nie chodzi mi, chciałabym, żeby to było dobrze zrozumiane. W ten sposób, że nie, że karierę, nie, ale w sensie pozytywnym. W sensie pozytywnym. Jak zrobisz, zobacz, wyobraź sobie, i teraz działamy na wyobraźni, wyobraź sobie, że robisz ten innowacyjny projekt. Wyobraź sobie za 2 lata, co wpisujesz do CV, jak o Ciebie piszą w gazetce wewnętrznej, gdzie Cię Twoja korporacja wypycha, żebyś Ty z dziennikarzami porozmawiał, albo żebyś to Ty został zacytowany. Wyobraź sobie, prawda? I tutaj to też pomaga, bo mamy ten kontekst
korporacyjny i personalny. Dobre, to jest super hint, naprawdę. No i pewno dołożyłbym jeszcze do tego tą cierpliwość, skoro mówisz, że to zajmuje kilka miesięcy czy kilka lat czasem. Tak. Trzeba być cierpliwym. Trzeba z tym być, jest najtrudniej. Z tym jest dzisiaj, trudno co? i ja bym dlaczego z tym jest trudno? Bo za słowem cierpliwość stoją pieniądze. No tak, Bo to są nasze koszty bo cały nie, czas. bo nie wystarczy być cierpliwym, trzeba mieć pieniądze, które nam pomogą dotrwać do tej decyzji. Ja myślę, że to jest bardzo trudne i tutaj nie powiem, nie będę oczywiście mówić nazw korporacji, ale jest pewna bardzo duża korporacja, nie bank, pewna bardzo duża korporacja, która podjęła decyzję, żeby z nami robić projekt i która jak gdyby rozpoczęła ten projekt i przygotowania trwały przez 12 miesięcy, myśmy się statusowali co 2 tygodnie. Po stronie korporacji był project manager, który ma bardzo dobrą pensję, która mu jest przelewana na konto punktualnie każdego miesiąca i który sobie spokojnie ze statusu na status odhaczał 2 punkty z listy 100. Natomiast i to jest, ja też z innymi founderami rozmawiam, że i zgadzamy się co do tego, że my mamy się takie... pali pod tyłkiem, my mamy to tak. urgency, że my nie mamy takiego pasa startowego. My po prostu musimy patrzeć, jaką my mamy ten czas na rozbieg. Bo w pewnym momencie my nie mamy już pieniędzy, żeby pokryć nasze koszty stałe i albo ten projekt wystartuje, albo już nie będzie o czym rozmawiać. Więc to jest bardzo duże wyzwanie i tak jak mówię, cierpliwość to jest jedna, ale ten twardy element, czy nam starczy pieniędzy na ten czas, na ten pas startowy. Słusznie. Ty mówisz o liście 100 punktów do odhaczenia. Ja kiedyś policzyłem sobie wszystkie wizyty, jakie musiałem odbyć. No nie, że musiałem, też chciałem, potrzebowałem odbyć w imieniu Autenti, odwiedzając 2 naszych kluczowych partnerów, Bank PKO BP czy BNP Paribas. Było ich łącznie kilkadziesiąt, zanim podpisaliśmy umowę. Czyli to też, drogi przedsiębiorco, weź to pod uwagę, kiedy rzeczywiście zabiegasz o kontrakt z takim dużym, solidnym partnerem. Ta cierpliwość, ten pas startowy, to wszystko najlepiej pomnożyć razy 2, bo jeśli się zakłada, że się podpisze w rok, to lepiej mieć bufor na 2 lata, czy 2 razy wyższe cyfry. Od ilu lat funkcjonuje Cash Director? Tak naprawdę rynkowo od stycznia 2016 roku. 16, czyli to znaczy wchodzisz w 9 rok. Jak ktoś sprawdzi w KRS-ie, to tam rejestracja 2012, ale myśmy wtedy prowadzili inną firmę, ta spółeczka sobie czekała. To teraz już wiesz, że będzie sukcesem? Czy myślałaś o swojej sukcesem. firmie od samego początku? Że będzie sukcesem? Tak. No tak, oczywiście, że tak. Bo Nie inaczej byłoby tej idei, tak? Że będzie, głęboko wierzyliśmy od początku w ten sukces, bo Cash Director wziął się stąd, że wyexitowaliśmy się znaczy sprzedaliśmy poprzednią O tym za chwilę, tak. No ale co za tym idzie, my byliśmy, jako wspólnicy, jak ja i Rafał, my byliśmy pierwszymi angelowymi, seedowymi inwestorami w nasz własny pomysł. Czyli my naprawdę zainwestowaliśmy kawał kapitału. No come on, no możemy to powiedzieć. Kapitał założycielski waszego startupu 16 milionów złotych, jeśli dobrze pamiętam, w tym 2 miliony euro włożone tylko przez was. No to już wszystko powiedziałeś. Dużo. Duże ryzyko. Trzeba mieć Trzeba mieć jaja, żeby taki manewr wykonać. Tak, oczywiście z perspektywy czasu to nie znaczy, bo tutaj bardzo ważną chciałam powiedzieć rzecz, to nie znaczy, że każdy founder ma teraz się zmierzyć, o Jezu, nie mam 2 milionów. To nie to. Tutaj myśmy podjęli dużo ryzyko. Fakt, że też byliśmy świeżo po exicie, wierzyliśmy przede wszystkim. Był ten kapitał też, Był prawda? kapitał, ale my też bardzo wierzyliśmy. Wierzyliśmy, że jesteśmy dobrzy technologicznie, wierzyliśmy, że potrafimy stawiać i skalować firmy. Mieliśmy to sprawdzone. My nie byliśmy początkującymi przedsiębiorcami. I oczywiście to się potwierdziło, tak? Znowu wyskalowaliśmy, to jest kolejna firma, którą żeśmy ładnie rozwinęli, więc tutaj zarządzaliśmy tym ryzykiem na podstawie też naszych doświadczeń, naszych kompetencji menedżerskich. Natomiast tu chciałam zwrócić uwagę, żeby też nie przestraszyć, bo nic by się nie stało, gdybyśmy zainwestowali mniej,
a szybciej wyciągnęli, czy skierowali, czy zwrócili się do zewnętrznych inwestorów. Więc tutaj bardzo, bardzo ważne, żeby Państwo tutaj nie myśleli, że są jakieś minimalne, że tak powiem, jakieś bariery, czy minimalne takie kwoty, które samemu trzeba włożyć. Nam zwrócono też uwagę na akceleratorach i tutaj przy okazji bardzo polecam branie udziału w akceleratorach. Nam zwrócono uwagę, że mocno zaryzykowaliśmy i że w zasadzie dobrze jest szybciej dywersyfikować ryzyko i szybciej szukać inwestorów venture'owych generalnie. Także tutaj chciałam to zaznaczyć. Ale to jest ważne, co mówisz, bo też inwestorzy bez względu na to, nasi późniejsi inwestorzy, jaki kapitał zainwestowaliśmy, lubią i chętniej, mam takie przekonanie, inwestują w projekty, w których founderzy już jakieś swoje oszczędności lokują, prawda? Tak. To pokazuje trochę naszą determinację. Dokładnie też. tak. Dokładnie tak. Wielokrotnie jak rozmawialiśmy z inwestorami, z partnerami, mówiliśmy, słuchajcie, my jako founderzy tyle włożyliśmy, bo my wierzymy w to i jesteśmy w pełni sfokusowani, skomitowani na ten projekt, więc to absolutnie jest, to potwierdza tę determinację i też wiarę w sukces. Jesteś współzałożycielką Cash Directora, a twoim cofounderem w firmie od samego początku jest twój mąż. Mój mąż, tak, mój wspólnik i mąż. To jest ciekawa kombinacja, wiesz, wielu próbuje, niewielu się udaje taki setup. Tak, wiele razy słyszałam taki komentarz i to pytanie. Ja muszę powiedzieć, że myśmy z Rafałem najpierw współpracowali, czy pracowali ze sobą, Zanim zostaliście a później małżeństwem. zostaliśmy małżeństwem, Okay. więc myśmy się poznali w biznesie. My już poznając się bardzo doceniliśmy wzajemnie i doceniliśmy wzajemnie to, co każdy z nas wnosi do takiego wspólnego projektu biznesowego. Więc myślę, że to ważne, żeby zaznaczyć, że od tego zaczynaliśmy i rzeczywiście po drodze się okazało, że no łączy czy połączy nas coś więcej, tak? Więc jesteśmy, no mamy rodzinę, więc to nam się dobrze układa. Natomiast mamy bardzo komplementarne kompetencje, mamy bardzo komplementarne preferencje. Mamy talenty komplementarne i też doświadczenia. To oznacza też, że możecie mieć różne opinie na ten sam temat. Dlatego uwielbiamy dyskusje strategiczne. No ale jak tak dochodzi do konfliktu jakiegoś i jedna strona głosuje za scenariuszem A druga za scenariuszem B, to jak z takiego impasu wychodzicie? Macie na to jakąś regułę, receptę? Kiedy my naprawdę nie mamy konfliktu. No nie, poważnie tak bez lukru? No nie mamy, bez lukru to wygląda tak, że wypracowujemy rozwiązania. Okay. Wypracowujemy. Ale jaki sposób? Doparzacie się, aż kogoś przekona? Dyskutujemy, aż kogoś przekona lub aż wypracujemy pewien kompromis. No naprawdę nie mamy, znaczy gdybyśmy mieli konflikty, to by nam trudno było. Odpuszczam cię trochę. To jest 4. firma, w której razem pracujemy, więc tak. to by... Wspominałaś o wspólniku zwanym mężem. On zresztą jest wspólnikiem, jak zauważyłaś i jak nam tutaj mówisz, już w 3. spółce z tobą. A to nie jest trochę tak, że może mu być przykro, że to ty tam odbierasz statuetkę, a on jako CEO tego waszego projektu no jest jakby tak trochę w cieniu, no bo jak słyszę o Cash Directorze tutaj w Polsce, to pierwszym skojarzeniem moich rozmówców jest zazwyczaj Patrycja Szczelecka. Nie jest mój, jestem mu za to bardzo wdzięczna, absolutnie nie jest. Rafał ma bardzo silne poczucie własnej wartości i on mnie zawsze wypycha. Okay. On zawsze mówi, słuchaj, bądź twarzą, lepiej występujesz, lepiej gadasz, także Rafał mnie zawsze zachęca. Też kiedyś, pamiętam, byliśmy na akceleratorze Techstars Barclays w Londynie i na początku uczyli nas pitchować, tak? Przygotowywaliśmy też prezentacje, ćwiczyliśmy i dyrektor tego akceleratora powiedział, wiecie co, dobrze, robimy to, ale pod warunkiem, że ona będzie mówić ze sceny. Nie? Łatwiej mężowi to wtedy zrozumieć. I on to tak, jak to usłyszy zewnętrzna. Tak. Natomiast tutaj
Rafał zawsze zachęca mnie, zresztą lubi też mnie oglądać na scenie. Tak, zawsze mi kibicuje. Daje mi dobre rady. I tutaj właśnie a propos tej pracy w gronie rodzinnym, my mamy ogromny przywilej, takie mamy szczęście, że jesteśmy wzajemnie dla siebie mentorami. Wiele razy dostałam pytanie, kto był twoim mentorem, i słuchajcie, naprawdę moim mentorem był mój mąż, a ja byłam mentorką mojego męża. Nie byłoby firmy, ani Cash Director, ani poprzedniej firmy, nie byłoby firmy, gdyby nie było w niej Rafała, i nie byłoby jej, gdyby nie było mnie. Po prostu wzajemnie jesteśmy dla siebie inspiracją, wzajemnie się pomagamy sobie w rozwoju. Wielokrotnie. Ja wielokrotnie Rafała, że tak powiem, wspierałam, też dodawałam mu skrzydeł, ale też Rafał, pamiętam, kiedyś walczyliśmy o bardzo duży kontrakt. Wspomniałam o ADP, światowy lider payrollu. Zaprosili nas do współpracy i wtedy jeszcze byliśmy w poprzednim biznesie naprawdę niewielką firmą, niewielką organizacją. I ja mówię, kurczę, ale gdzie my? Gdzie my? A Rafał mówi, think big, tak, myśl od razu, właśnie tutaj trzeba od razu myśleć bardzo ambitnie. To co on takiego ma? Dlaczego jest takim dobrym wspólnikiem dla ciebie? W czym cię uzupełnia? W czym on jest lepszy? Jest bardzo strategiczny, bardzo analityczny. Ja nie jestem tak analityczna, ja jestem syntetyczna, ale w każdym razie Rafał jest bardzo strategiczny, analityczny i bardzo technologiczny. On jest absolutnym wizjonerem i innowatorem i wizjonerem tego, gdzie zmierza i jak się będzie rozwijać technologia, gdzie idziemy, gdzie jest ta przyszłość i przede wszystkim bardzo, bardzo dobrze rozumie technologię, bo jest inżynierem automatykiem z wykształcenia pierwszego, z drugiego wykształcenia jest menadżerem, ale to są te jego silne kompetencje. On to ma wszystko zaplanowane, policzone, widzi tą daleką wizję, ale nie za bardzo lubi te kwestie codzienne, operacyjne, ludzie, klienci, tu się dużo dzieje i tak dalej. W czym ja się świetnie odnajduję, uwielbiam pracować z klientami, uwielbiam z nimi rozmawiać, słuchać ich, uwielbiam pracować z naszymi zespołami. To ja jeżdżę do wszystkich naszych oddziałów, ja szkolę, ja się spotykam, ja moderuję spotkania. Ja też z partnerami zewnętrznymi, czy powiedzmy, czy z tymi biurami, czy też z bankami, najczęściej to są te wszystkie takie codzienne nasze kontakty. Także zawsze zajmuję się business development, czyli całym obszarem rozwoju biznesu, tam marketingu, sprzedaży, operacjami, wsparciem operacyjnym, też nasze helpdesk czy opieka klientów. W tym się dobrze odnajduję i dlatego się tak dobrze uzupełniamy. Rozmawiacie o pracy w pracy, czy też po godzinach w domu? Poproszę następne pytanie. Inaczej, czy to się przypadkiem nie dzieje kosztem czegoś innego, życia rodzinnego, pasji jakichś hobby? Tak, rozmawiamy o pracy w domu też. Okej. Ale też potrafimy bardzo dobrze czas rodzinny spędzać. Oboje bardzo lubimy sporty, więc mamy 2 synów, więc jesteśmy taką usportowioną rodziną. Aktywną, tak? Aktywną, tak, więc tutaj na szczęście oprócz pracy są inne rzeczy, które lubimy razem robić. Założyliście firmę, bo zauważyliście jakąś lukę właśnie na rynku? Tak, zawsze to było tak i tutaj to jest to nasze menadżerskie podejście, że zakładając biznes, czy pracując nad pomysłem, tak, nad ideą, zawsze patrzymy, gdzie jest ten market opportunity, gdzie jest luka rynkowa, albo gdzie ta luka rynkowa pojawi się wkrótce. I rzeczywiście analizujemy to. To znaczy naprawdę to jest taka praca menadżerska, którą robimy, siadamy, analizujemy, patrzymy na rynek, patrzymy na konkurencję, patrzymy na trendy i to są zwykle rzeczywiście przemyślane, przeanalizowane decyzje. I już chyba nie tylko w Polsce, bo z tego co kojarzę, testujecie, próbujecie działać za granicą. Niemcy, Francja, Włochy, teraz także Stany Zjednoczone. Te rynki zagraniczne to jest takie Ctrl-C, Ctrl-V? O nie. Nie. Nie.
Nie da się tak. Nie. I tutaj też taka, no, chciałam powiedzieć nie rada, ale to... Śmiało. Potrzebujemy tego. Może takie zwrócenie uwagi, także, że to nie jest to, trzeba bardzo rozważnie do tego podchodzić. My też mamy takie nasze doświadczenie, że po pierwsze to nie jest copy-paste, to jest, może niektóre biznesy tak, ale w naszym przypadku nie. Nie mówię, może niektóre tak. Natomiast trzeba, naprawdę potrzeby klientów może się wydawać, że są podobne, ale te niuanse mają znaczenie. I te niuanse powodują, że pewne trendy rynkowe są trochę inaczej, czy potrzeby zaspokajane troszkę inaczej. A możesz nam jakiś przykład podać? Czy to są takie niuanse kulturowe, czy właśnie związane ze specyfiką rynku? Czy to są kulturowe, czy związane ze specyfiką? Może podam ostatni przykład, taki najświeższy, bo teraz pracujemy rzeczywiście nad projektem w Stanach Zjednoczonych i tam już od kilku lat i badamy, i testujemy, i robimy piloty. I partner, z którym to będziemy robić, amerykański partner, powiedział ostatnio, i to mi się bardzo podobało, it needs to be dummy. To musi być takie proste, że aż po prostu, aż śmiesznie proste. Tak? Takie po amerykańsku. Bo proste. takie jest oczekiwanie klienta, że my jesteśmy w Polsce no, zaawansowani? Całkiem zaawansowani. Tu też, jak mówiłeś o tym, czy banki są tymi mamutami, w Polsce banki są fenomenalne, są fenomenalnie innowacyjne. No jesteśmy absolutnie, można powiedzieć, że w czołówce, jeśli chodzi o innowacyjność sektora bankowego i nie tylko, telekomunikacyjnego również, paru innych sektorów. Więc trzeba się dostosować do tego, jaka jest gotowość klienta na danym rynku do trawienia tej technologii czy innowacyjności. I rzeczywiście w tej chwili na rynek amerykański my wszystko upraszczamy, tniemy, upraszczamy, tak? Żeby to było, jak mi się to podobało. No coś zostanie jeszcze? No ma zostać, prawda, jeden główny guzik na środku, tak? To takie, może upraszczam w tej chwili, ale to naprawdę musi być bardzo proste. Okej, super, że o tym mówisz. Wspomniałaś też, że przyjdzie taki moment, że pożegnasz się z cash dyrektorem. To jest ciekawe, bo niecodzienne. Zazwyczaj założyciele nie mówią o tym wprost, wręcz deklarują, że te projekty to będą realizować do końca życia. No sam byłem takim przykładem, kiedy zakładaliśmy Authenti i wydawało mi się, że to już nic innego w życiu nie będę robił. A ty podchodzisz do tego tak bardzo, powiedziałbym, finansowo? Nie, projektowo. Projektowo, tak. Projekt. Właściwie tego słowa szukałem. Tak, projektowo, bo zawsze tak sobie mówię, że no nie jestem tutaj na całe życie i bardzo dobrze, bardzo dobrze. To dobrze. To dobrze, tak, to dobrze, bo to też mi daje jakąś tam perspektywę, że jeszcze, no żeby się pojawiły kolejne pomysły, to trzeba nawet umysłowo gdzieś tam dać tą przestrzeń na to, żeby kiełkowały nowe pomysły, więc ja absolutnie nie żegnam się ani z cash dyrektorem teraz, ani w najbliższym, powiedzmy, okresie. Tak, oczywiście nie chciałem, żeby to zostało tak zrozumiane. Inwestorzy by się zaniepokoili, nasi akcjonariusze. Natomiast zawsze mam tę perspektywę, że w pewnym momencie my też mamy fundusze inwestycyjne, które są naszymi akcjonariuszami. Jest zupełnie normalne, że fundusze mają swoje horyzonty inwestycyjne, też wychodzą, zmienia się akcjonariat. W pewnym momencie może tak być, że founderzy zostają albo na mniejszościowym zdecydowanie udziale, albo nowy właściciel, czy na przykład inwestor strategiczny zaczyna mieć troszeczkę inną wizję i pewne inne kompetencje są potrzebne, żeby firmę wyskalować, czy poprowadzić do tego kolejnego etapu. I często się zdarza tak, słuchajcie, że founder dostaje rolę, już nie jest CEO, tylko zostaje jako Chief Visionary Officer, taka ładna nazwa, albo Chief Product Officer, no bo po prostu najlepiej rozumie tę technologię i najlepiej, ale już nie CEO, więc to jest zupełnie normalne, jeżeli kiedyś przyjdzie inwestor i powie, słuchajcie, ja widzę kogoś innego, kto tu będzie
takim Chief Revenue Officerem, który, że tak powiem, jeszcze zdynamizuje rozwój, super. No świetnie, że o tym mówisz, ale wiesz, jaka może być reakcja większości z nas? No jak to? No chcą mnie odsunąć od pozycji ważnej, istotnej, którą pełniłem. Jestem ojcem tego dziecka. No nie dam się przesunąć teraz na mniej znaczący fotel. Ja tego nie mam. To znaczy, jeżeli faktycznie mamy potrzebę, żeby nie dać się przesunąć na fotel, jeżeli mamy potrzebę być tą zawsze numer jeden, najważniejszą osobą, To po co nam inwestorzy? To nie szukajmy inwestora, to tak. spróbujmy rozwijać ten biznes organicznie jako firmę rodzinną. Racja, święte słowa. I to jest też piękne. Kiedy przyszedł ten moment, kiedy pomyślałaś po raz pierwszy, że chcesz być przedsiębiorczynią, że chcesz pracować na własną rękę? To było jeszcze, czy tuż po, czy jeszcze na ostatnim roku studiów, czy tuż po. Co ty mówisz? Tak. I to takie uśmiecham się, bo to zawsze się będę. Tak jakby wczoraj było. Zawsze będę się uśmiechać do tego, bo jest taka wręcz anegdota, jak to na ostatnim roku studiów robiłam staż. A studia kończyłaś? Jednostka międzywydziałowa Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej. Jednostka międzywydziałowa nazywa się Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa, założona przez Uniwersytet Strathclyde i taką szkołę École de Commerce w Toulouse. Więc mieliśmy rzeczywiście program międzynarodowy, zarządzanie. Tak. Program międzynarodowy, wykładowcy z Anglii i z Wielkiej Brytanii i z Francji. Super. I rzeczywiście jedna z pierwszych takich kierunków, które według standardów zachodnich chciało kształcić menadżerów. I na ostatnim roku studiów myśmy musieli mieć dużo praktyk. Ja miałam praktykę w Danonie. Danon wtedy rozwijał się w Polsce. To był ten wczesny etap rozwoju Danona. Miałam praktykę w Danonie i ta praktyka bardzo dobrze mi poszła, bo ja wtedy już studiowałam marketing, wtedy nie było jeszcze tak dużo kierunków marketingowych, więc szybko się dogadałam z panią dyrektor marketingu, która akurat była Belgijką. Znałam angielski, francuski, więc się świetnie odnalazłam w tym środowisku i taka byłam mocno zaangażowana. I dyrektor Danona, który przyjechał z Francji, zaprosił mnie na rozmowę i powiedział: chyba się domyślasz, że dobrze ci poszło i zaproponujemy ci pracę w dziale marketingu. A ja mówię: no to miło, ale ja mam inne plany, bo ja już tutaj mam pomysł, że ja chcę wrócić do mojego miasta, bo tutaj mam taki pomysł i ja już będę swoją firmę rozwijać. I uśmiecham się, bo pamiętam, że on to prawie wpadł pod biurko, tak? Bo to dla nich we Francji, jak dyrektor CEO Danona proponuje studentowi pracę, to tam na tym rynku Danon to, nie wiem, tak jak w Polsce, czołowa firma, prawda? Czołowa, jedna z takich absolutnie czołowych firm, więc on był tak zszokowany, że ja mogę mieć jakieś alternatywne pomysły w tym już widzę taki tytuł tego odcinka. Odmówiła Danonowi. To się będzie świetnie klikać. To było bardzo dawno. Ale w każdym razie faktycznie... Coś już było na rzeczy wtedy. Coś już było na rzeczy, więc uśmiecham się, bo to taka była wtedy ciekawa rozmowa. I rzeczywiście już jakoś to tam się zbiegło z obroną. W każdym razie zaczęliśmy taką pierwszą firmę i od razu innowacyjną, bo jakoś tak musiało być. To były multimedialne katalogi, to było jeszcze przed erą internetu. Ojej, jak to brzmi okropnie. Bardzo innowacyjne. Natomiast od razu mówię, żeby już tutaj za długo nie opowiadać, że to nie wyszło. To znaczy nie mieliśmy, bo wtedy właśnie poznałam Rafała, nie mieliśmy doświadczenia, tak? Nie umieliśmy zarządzać finansami. Skakaliśmy od jednego projektu do drugiego, pozyskaliśmy projekt, robiliśmy w międzyczasie, tu nam się waliło, tam nam się waliło. Dlatego właśnie nie wyszło? Po prostu nie mieliśmy doświadczenia, bo oboje mieliśmy wykształcenie kierunkowe. Ale co z tego, tak? Co z tego, że jestem magistrem zarządzania? Więc
nie mieliśmy doświadczenia i... No ale nie zraziłaś się, w sensie wróciłaś do tych pomysłów po latach. Ale po latach, bo zrozumiałam, że tak. Żeby zebrać to doświadczenie właśnie po stronie Po latach, korporacji. Tak. bo zrozumiałam, że mając bardzo, bo rzeczywiście mając dobre wykształcenie kierunkowe, naprawdę teraz czas na to, żeby popracować dla dobrej firmy. Danon jeszcze czekał na Ciebie? Nie, ja wtedy już poszłam w amerykańską z kolei firmę, tak, bardzo AT&T. Tak samo znaną jak bardzo, Danon, tak, no, lider. bardziej znaną. Nawet bardziej, bo to wtedy był lider, największa telekomunikacyjna firma w Stanach Zjednoczonych, chyba na świecie nawet, tak. Wtedy jeszcze miałam przyjemność pracować właśnie w tym okresie. Więc absolutnie, ale to dobrze, bo bardziej technologia i... No i te pomysły wróciły przed Extorem właśnie, tak? Swoje odpracowałam, bo też mi się spodobała pensja korporacyjna. Nie ukrywam, to jest też pewna wygoda. Samochód służbowy, no jest parę rzeczy, które się nam podobają. Szczególnie jak się ma te 20-30 lat. Tak, więc prawda? popracowałam kilka lat w AT&T, później pracowałam w Raiffeisenbanku. Też zarządzanie takimi większymi budżetami, no ma się do dyspozycji większy budżet, można coś zrobić z większym rozmachem. No odcina się te kupony, awansuje się, prawda? Więc to jest bardzo ciekawe. Wchodzimy też do grupy, do tej społeczności firmowej, bo przecież w korporacjach pracują naprawdę świetni ludzie. Oczywiście. Fachowcy, ludzie, z którymi od nich się uczymy, nawiązujemy przyjaźnie czasami nawet i cały ten networking, więc też jest takim ważnym elementem. Także ja swoje przepracowałam i w pewnym momencie przyszedł czas, kiedy już byłam naprawdę gotowa na to, żeby wyjść, kiedy już chciałam być niezależna, mieć bardziej elastyczny. Tak mi się wydawało, że to będzie teraz wszystko łatwiej, jak założę. A z tym triggerem taki, że no właśnie przyszedł ten czas, mówisz, czyli... Wiesz co, trigger był taki... Może tak, korporacja mnie wypluła, jak to się czasami mówi, no nie? Właśnie. Więc trigger był taki, że po urodzeniu drugiego dziecka, jak wróciłam z urlopu macierzyńskiego, to się okazało, że jest zmiana struktury, zmiana osób, tak? I w związku z tym zmiana pomysłów i że tam dla mnie nie ma miejsca, no bo nie było mnie pół roku. No słuchajcie, kiedyś tak... Pół roku, dzisiaj no jest, to słuchajcie, dzisiaj jest dużo czasu w korporacji, prawda? Dzisiaj jest troszeczkę bardziej się jak gdyby utrzymuje ten kontakt z kobietami, które są... No troszeczkę wydaje mi się, że jest dzisiaj łatwiej, ale nieważne, ja jak gdyby nie żałuję, tak się stało, faktycznie bank się zmieniał, ja to całkowicie rozumiem, że jak się bank zmienia, zmieniają się osoby zarządzające danymi obszarami, to też mają nowe pomysły, dobierają sobie swoje zespoły, więc taki był moment w moim życiu i w życiu Rafała też był taki moment, że on też z kolei był zmęczony układami w swojej korporacji, on z kolei sam położył papiery na stół, bo jak gdyby już się dusił w tych relacjach i naprawdę stwierdziliśmy, że to jest ten moment, kiedy my teraz po prostu jako menadżerowie siądziemy sobie, zrobimy sobie analizę tego, co możemy robić, w jakiej branży chcielibyśmy, dlaczego i w ten sposób powstał pomysł na firmę. Extor S.A. to była wiodąca firma outsourcingowa świadcząca usługi właśnie księgowe i kadrowo-płacowe dla wielu setek firm w Polsce. Super, to są lata 2005-2016. Potem jesteś jeszcze przez nieco ponad 2 lata związana ze spółką TMF Group, czyli z tą, której sprzedajecie spółkę. Ta sprzedaż z sukcesem? Tak, sprzedaż z sukcesem. Bardzo też dobrze wspominam TMF Group. Okay. Bardzo mieliśmy ten przywilej i to szczęście, że naprawdę mogliśmy wybierać kupującego. Mieliśmy naprawdę kolejkę. No właśnie, ale to moje pytanie zatem brzmi następująco. No jeżeli 2 miliony euro wkładacie w nowy biznes, to nie chodziły wam po głowie jakieś pomysły, żeby się, nie wiem, cieszyć jakąś wcześniejszą emeryturą, coś zainwestować pasywnie, po prostu przestać pracować albo zrobić sobie dłuższą przerwę? No bo ty wychodzisz z TMF Group i jednego miesiąca, a drugiego de facto formalnie zakładasz? Znaczy ja wyszłam dlatego, żeby do Cash Director, tak, bo nie, TMF bardzo chciał mnie zatrzymać.
Naprawdę, to też było takie... To też było takie... Też się uśmiecham, bo to są takie sytuacje, o których pamiętamy. Mi się bardzo dobrze pracowało w TMF-ie i to jest... Ja w ogóle bardzo dobrze mówię o tej firmie. Oczywiście pewne korporacyjne procedury mnie uwierały. To jest oczywiste, że... Natomiast pamiętam ten moment, kiedy wydawało mi się, że ja miałam ten kontrakt 2-letni, gdzie musiałam zostać, tak, jako osoba, która była odpowiedzialna za zintegrowanie mojej organizacji z organizacją TMF, co poszło nam naprawdę bardzo dobrze. Bardzo dobrze, nie straciliśmy klientów ani pracowników, wręcz zwiększyliśmy obroty, naprawdę pełen sukces. Też mój menadżerski. Natomiast po tym okresie w zasadzie deklarowałam się, że chętnie, tak mi się wydawało, że zostanę, ale no Rafał mówi, słuchaj, no ale ja tu już mam, zobacz market opportunity jaki jest, no jaki tu jest, możemy zrobić to, możemy znowu, wiesz, coś fajnego zbudować. No i tak zaczęłam rozmawiać z zarządem w Londynie, że no nie wiem. No i wtedy zaproszono mnie, pani wiceprezes International zaprosiła mnie i mówi, Patrycja, no zostań, zobacz, tu dostaniesz to jeszcze ci zaoferujemy. Ja mówię, wiesz, no tak, ale wiesz co, no mój mąż mnie tu potrzebuje, bo mamy taki pomysł i on mnie ciągnie i było mi strasznie głupio, bo ta pani wiceprezes kobieta bardzo, ona była moją też taką dobrą duszą, taką mentorką. Promotorką. Tak, promotorką. Okay. Ona mówi, Patrycja, potrzebujemy więcej właśnie kobiet. Tak, w naszym TMF-ie. Zostań, ja ci będę wspierać, wiesz, jak ty zadzwonisz. I rzeczywiście było tak, że jak ja wychodziłam z jakimś pomysłem, czy jakiś kontrakt z klientem takim trudniejszym chciałam zrobić i trzeba było to zatwierdzić na poziomie centrali, ona zawsze mówi, kto stoi za pomysłem? Patrycja, idziemy w ciemno, she will deliver, tak? Ona dostarczy. Więc naprawdę miałam super, wszyscy mi zazdrościli. Ale ja wtedy to właśnie powiedziałam, no jaki jest kontekst rodzinny i że tak się zastanawiam. I słuchajcie, pani prezes powiedziała tak. Ona mówi, Patrycja, jakby do mnie przyszedł mąż i powiedział, że on znowu chce ze mną wspólnie robić firmę i biznes, to ja bym w cholerę tą korporację rzuciła. Ty jesteś szczęściarą. Idź, a ja już wszystko załatwię. I tak po prostu dała mi to błogosławieństwo i ja wtedy czułam wyrzuty sumienia, że chcę odejść z firmy, ale pamiętam, że wtedy wyszłam i mówię, mam tutaj zrozumienie. Tak to super było. Historia. A to miałaś takie przekonania razem z mężem, no kto jak nie ja, kto jak nie my? Czy też miałaś jakieś wątpliwości w ogóle? No bo też z jednej strony rzeczywiście opportunity, a z drugiej strony no kurczę, dużo ryzyk jak na początku na takim rynku. Miałam wątpliwości, bo dobrze mi się też pracowało w TMF-ie. To znaczy też znowu ja w ogóle dobrze się czuję w międzynarodowym środowisku. Więc ta duża skala dużej firmy, klienci bardzo korporacyjni, bardzo z najwyższej półki klienci. I w związku z tym zaczynanie de facto od nowa to jest znowu duże wyzwanie. No tak. Więc to nie była łatwa decyzja, to absolutnie nie była łatwa decyzja. I rzeczywiście później też trochę mi brakowało przez kilka lat takiego kontaktu z tymi klientami, bo na czym my pracujemy, ze względu na zakaz konkurencji nie mogliśmy pracować w tym segmencie rynku, który sprzedaliśmy do TMF-u. Tak w związku z tym ten kilkuletni zakaz konkurencji spowodował, że rozwijaliśmy technologię i ten projekt na rynek klientów mikro. Tu nie mieliśmy zakazu konkurencji, więc zaczynaliśmy od rynku całkowicie mikro, ale też bardzo dobrze, bo mieliśmy doświadczenia w rozwijaniu technologii dla większych firm i chcieliśmy zdemokratyzować tę technologię. To jest też coś, co nam przyświecało przede wszystkim Rafałowi, jako temu wizjonerowi właśnie naszych produktów, naszej technologii. To jest to, żeby zdemokratyzować te narzędzia do zarządzania finansami, do zarządzania biznesem, które mają korporacje, żeby je uprościć i udostępnić małym firmom w ramach właśnie bankowości łatwo, żeby im to udostępnić za gdzieś tam ułamek ceny, jak takie systemy są wyceniane na rynku korporacyjnym.
Więc taki przyświecał nam cel i rzeczywiście później no, przez te parę następnych lat zdałam sobie sprawę, że faktycznie pracując w tym segmencie mikro, to ja częściej pracuję na tabelce Excel, gdzie mam te 1000 klientów zarejestrowanych na platformie, a no nie mam tego takiego kontaktu, który ja też bardzo lubiłam, takiego face to face z tymi dużymi klientami, więc trochę mi tego brakowało później. A co było najtrudniejsze, szczególnie w tych pierwszych miesiącach czy latach prowadzenia biznesu? Przeżywałaś to już wcześniej w Extorze, tak, ale w tej twojej bieżącej ostatniej firmie CashTime. Może tak. Takie emocjonalnie trudne było to, że doprowadziłam poprzednią firmę do skali takiej, powiedzmy, bardziej międzynarodowej. Tak? Od nowa. I tutaj znowu schodzimy do mniejszego biura, do skromniejszych zasobów, do mniejszych klientów, do troszeczkę na Mimo początek kapitału założycielskiego tak. 16 milionów. Nie wypominaj. Nie mogę. No. Nie wypominaj, ale... To będzie zapamiętane. Więc to. Natomiast co było generalnie zawsze trudne? No takie powiedziałabym 3 rzeczy. To są takie 3 etapy, które zapamiętam i które chętnie też się dzielę. Pierwsza rzecz to jest, i tu nie mówię o cash director, generalnie, tak? Okay. Pierwsza rzecz to jest break-even, to znaczy no, ten pierwsze wyzwanie, które musimy pokonać, no to jest dojść do momentu, no, kiedy przestajemy dokładać do biznesu. Przychody są wyższe od kosztów tak, działalności. I to jest to zwłaszcza z tej pierwszej firmy, bo w Cash Director, będąc firmą technologiczną, nie walczyliśmy o ten break-even. To nie było najważniejsze. Ale to jest wielu przedsiębiorców na pewno powinno mieć to na uwadze, że to jest bardzo ważna rzecz. Kontrola kosztów, kontrola płynności, właśnie doprowadzenie do tego, żeby ten pas startowy skrócić i żeby biznes się samofinansował. Druga rzecz, i tutaj bardziej Cash Director już, czyli ta firma technologiczna, w pewnym momencie pozyskanie inwestorów. To jest... Żeby wrzucić taki drugi bieg? By wrzucić drugi bieg, tak. By móc przyspieszyć, by móc skalować, by móc kontynuować z ambitnymi projektami, by móc na przykład rozwijać technologię. Więc tutaj fundraising no, jest takim kolejnym etapem, który jest dużym wyzwaniem, bo po pierwsze to nie jest łatwe, to wiemy. Trzeba być bardzo cierpliwym, trzeba się pogodzić z tym, że się przeprowadza 200 pitchy i 201 coś da, tak? Ale to naprawdę trzeba mieć też dużo takiej wiary w siebie, że usłyszę 10, 20, 30, 40 razy nie, to trzeba cały czas iść dalej i tu trzeba mieć taką siłę wewnętrzną, ale to... Proszę, tak. Dokończ. A jeszcze znaleźć tego właściwego partnera. A jeszcze właśnie, jeszcze znaleźć właściwego. Nie takiego, który nas wybiera, tylko którego my też trochę wybieramy. To jest właśnie, to jest bardzo dobrze, że o tym mówisz, bo my musimy, tak jak dobieramy sobie współpracowników, wspólników, to też inwestorów. To jest bardzo ważne, słuchajcie, bo inwestor to nie jest ktoś, kto pierwszego dnia przynosi pieniądze i znika, tylko inwestor to jest nasz partner, który z nami towarzyszy nam w rozwoju firmy, czasem da nam jakieś kontakty, czasem da nam podpowiedź, będzie nas statusował co tydzień albo co 2 tygodnie, będzie w naszej Radzie Nadzorczej. My mamy ogromne szczęście, że z naszymi oboma, czy mamy 3 takich inwestorów instytucjonalnych, mamy bardzo dobre kontakty, tak? Ale też je pielęgnujemy, też pracujemy na tą dobrą współpracę. Więc no i ten trzeci. I ten trzeci internacjonalizacja. Okay. Internacjonalizacja to jest też ten etap kolejny, jak już się pozyska inwestorów, jak na rynku powiedzmy lokalnym się odniesie sukces, no to każdy, może nie każdy, ale naturalną ambicją powinniśmy mieć przynajmniej takie ambicje, jest Go Global. Tak? Ale to jest trudna, wyborista droga. Nie? To jest trudna i też można popełnić błędy. I na przykład mogę się też podzielić takim, co nas kosztowała te starania o wyjście, o internacjonalizację. W 2018 roku byliśmy na akceleratorze właśnie międzynarodowym. Zrobiliśmy kilka akceleratorów. To jest niesamowite. Jesteś przecież doświadczonym menedżerem, ale mam takie wrażenie, że właśnie wspominasz już któryś raz te akceleratory. Zresztą dokładnie ta sama historia
była naszym udziałem jako Autenti, nie baliśmy się usiąść trochę w tych szkolnych ławach i posłuchać raz jeszcze o biznesie, ale z trochę innej perspektywy. To mi imponuje, to jest super. Ale ja bardzo zachęcam, słuchajcie, jeżeli się zastanawiacie, macie okazję, korzystajcie. Jak nie macie okazji, to znajdźcie. Tak. Wypracujcie Są sobie. możliwości, Są możliwości. Myśmy zrobili globalne. w Londynie, w Singapurze, w Hongkongu, w Paryżu i we Frankfurcie. 5 akceleratorów. Tak, i za każdym razem mamy kontakty. Zyskiwaliśmy kontakty, zyskiwaliśmy wiedzę. No gdyby nie akceleratory, to my naprawdę nie wiedzielibyśmy, jak pozyskiwać. Na pewno skróciliście tą drogę. Tak, skróciliśmy bardzo dużo, nauczyliśmy się bardzo, bardzo dużo. To jest tak, my to nazwaliśmy eye-opener, tak? To nam otworzyło oczy na to, przede wszystkim jak pozyskiwać kapitał, no nie tylko w Polsce, ale jak rozmawiać z inwestorami zagranicznymi. Bardzo, bardzo. Za chwilę się też chętnie podzielę paroma rzeczami, ale chciałam jeszcze wrócić do tego, jakie można popełnić, gdzie się można potknąć. Na przykład wtedy, kiedy podjęliśmy decyzję i w Londynie prezentowaliśmy naszą firmę i działaliśmy wtedy pod brandem Superksięgowa. I to był bardzo rozpoznawalny w Polsce brand wtedy. Pamiętam, oczywiście. Wtedy. I Anglicy nam powiedzieli, słuchajcie, no ale Superksięgowa to o co chodzi, tak? O co chodzi? Nazwa niewypowiadalna, niezrozumiała, no nie możecie z taką nazwą iść. Musicie mieć nazwę zrozumiałą, jakąś prostą albo angielską i tak dalej. No i wtedy zmieniliśmy nazwę na Cash Director. Fajna nazwa, taka z logiem chwytliwa. też od razu wtedy? Z logo, bo wiesz, ja jestem marketerem, uwielbiam to wasze logo. Ono jest tak proste, ale tak dosadne, tak dobitnie mówi i pokazuje, jaka idea za wami stoi. Naprawdę. Słuchaj, bardzo ci dziękuję, bo to logo narysowaliśmy na tym akceleratorze, w tej naszej wspólnej sali, gdzie 10 startupów siedziało i myśmy po prostu na kartce papieru narysowali. W biznesie, jak ktoś ma ze słupkami do czynienia, jak widzi te wasze, od razu mi się chce interesować tym, co wy możecie zrobić, żeby tam wspólnie iść. Tak. Więc to fajna nazwa międzynarodowa, tak? I tak jeszcze cash, jeszcze tam nam się wydawało, że też będzie w Polsce zrozumiane, bo cash wszyscy wiedzą, co to jest, dyrektor też. Pomagamy zarządzać też płynnością, tak? Że nie ograniczamy się, że księgowo, finansowo, tylko... Więc wydawało nam się, że to jest dobry kierunek, ale no niestety podjęliśmy wtedy złą decyzję, bo można powiedzieć, że zaoraliśmy Superksięgową. Niesłusznie. Powinniśmy trzymać ten brand. Okay. Mieliśmy bardzo ładnie wypozycjonowaną stronę, bardzo dobre SEO na tej naszej stronie. Nazwa, pojawialiśmy się w rankingach jako Superksięgowa, byliśmy rozpoznawani. To była tak prosta i intuicyjna nazwa. No, chcę księgowość, no sięgam po Superksięgową. Czy co, trzymałabyś Cash Director poza Polską, a potem cały czas Polskę i potem ewentualnie byś sobie później zrobiła mecz, prawda? Tak, a popełniliśmy błąd, bo zaoraliśmy tę nazwę. No teraz nadal gdzieś tam ją mamy niszowo, gdzieś tam korzystamy z tej nazwy, ale już nigdy nie odzyskaliśmy tej rozpoznawalności, pozycjonowania strony i tak dalej. W każdym razie to był błąd. I dlatego trzeba uważać, żeby w tej pogoni za internacjonalizacją, żeby nie zaniedbać tej perełki, którą mamy, bo czasami jest tak, nie każdy biznes będzie global, tak? Nie każdy biznes musi być, można piękną firmę rozwijać na rynku lokalnym i trzeba sobie to też cenić, to znaczy, żeby nie w pogoni za tym międzynarodowym rozwojem nie zaniedbać albo nie popełnić błędów na rynku lokalnym, aczkolwiek naprawdę dobrze jest zawsze myśleć, co ja mogę zrobić globalnie. Super rada. A co ci w tej obecnej pracy największą satysfakcję przynosi z kolei? Ludzie. Możliwość... Ci, którzy są zatrudnieni w Cash Director, czy mówiłaś klienci, ekosystem? Klienci, partnerzy, ekosystem, pracownicy. To, że budujemy coś dużego i my czujemy, że budujemy coś naprawdę dużego. Jesteśmy wszyscy jako partnerzy, pracownicy, jesteśmy dumni z tego, z czym wychodzimy. I to, że ja mogę już przy tej skali większą część czasu i takiej mojej energii poświęcam na to, żeby innym pomagać odnosić sukces. I to jest zarówno moim współpracownikom, bo nie lubię mówić pracownikom, ale moim zespołom, tak?
pomagam im odnieść sukces na ich stanowisku lidera zespołu czy menadżera. Ja chcę i ja rzeczywiście wspieram moich współpracowników, żeby oni odnieśli sukces, bo to już jest firma, która tutaj już jedna, dwie osoby nic nie zrobią. Tutaj trzeba budować struktury i te struktury muszą ciągnąć. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ja pomagam, czy my pomagamy, bo nie jestem sama oczywiście, ale wspieramy biura rachunkowe, które są w naszej sieci. My naprawdę bardzo mocno wspieramy ich, żeby oni też odnieśli sukces. Więc też ich wspieramy w rozwoju. No i klientów też, to w zasadzie powinnam najpierw powiedzieć o klientach, ale naprawdę naszą misją jest wspierać małych przedsiębiorców, żeby odnosili sukces, żeby te nasze usługi, nasze narzędzia, które im dajemy, żeby one im pomogły podejmować lepsze decyzje biznesowe i żeby im pomogły odnieść sukces, bo my naprawdę nie chcemy być tym, który, nie wiem, szybciej zrobi deklarację podatkową. To owszem, po drodze, tak? Ale cel mamy inny, cel mamy taki, żeby odbiurokratyzować, żeby ułatwić przedsiębiorcom życie, żeby ułatwić im podejmowanie decyzji, więc to wspieranie innych współpracowników, klientów, partnerów, to jest to, co mnie napędza codziennie. No świetnie. I też masz taką naturalną zdolność, w moim przekonaniu, do nawiązywania kontaktów. Jakie są w Twojej ocenie takie kluczowe parametry w budowaniu dobrego networkingu? Bo zdaje się, że nawet kiedyś coś o tym mówiłaś, jakaś reguła 5P. Dobrze pamiętam? Och, co ja kiedyś mówiłam. No ale tak rzeczywiście Nie pamiętam. świetnie Ci tu wychodzi, tak? Co jest ważne, czy na co warto zwrócić uwagę w budowaniu właśnie tych relacji, tworzeniu takiego networku. Bo tu też zapominamy o tym, jak to jest super istotne. Możemy spędzić cały dzień nad Excelem, nad naszym produktem czy usługą, ale jeśli nie pokażemy się światu, nie wyjdziemy, nie zbudujemy tych relacji, nie będziemy ewangelizować innych czy promować na własnym przykładzie tych naszych produktów czy usług, to nikt nie usłyszy. Tak, ja myślę, że jest jedna kluczowa zasada, więc skupię się na tej jednej i to jest zasada, którą też mnie uczono i ja to kupiłam i to robię. Give first, najpierw daj, a później oczekuj, że dostaniesz. To jest bardzo ważna zasada. Tego nas, między innymi nas, founderów, uczył Techstars. Bo wiadomo, że founderzy cały czas potrzebują. Daj mi kapitał, daj mi pomysły, daj mi kontakty, daj mi talenty, tak? Ale Techstars zawsze mówił, naucz się najpierw ty powiedz, w czym ja ci mogę pomóc. Zobacz, mam takie i takie. How can I help you? Tak, to znaczy mam takie, może coś ci się przyda, tak? I najpierw dawaj, a przyjdzie do ciebie z powrotem. Karma wrócą, nie wiem, kontakty. Wierzysz w karmę? Tak, absolutnie. Ja wierzę, absolutnie wierzę. I to give first, tak ładnie powiedziane po angielsku, czyli najpierw dawaj, to jest to, co mówiono nam na akceleratorach, ale ja to też słyszałam znacznie wcześniej i już wtedy bardzo to do mnie przemówiło. 20 lat temu, na początku drogi w Extorze, nie pamiętam dokładnie, czy to był 2008 rok, czy 2007, ja wzięłam udział w programie mentoringowym jako mentee. Byłam mentee, czyli byłam uczennicą i wzięłam udział w pierwszej edycji programu Vital Voices Chapter Poland, gdzie miałam znakomite mentorki, między innymi Jonnę Malinowską-Parzydło, naszą wspólną koleżankę, którą tu pozdrawiamy, Krakowiak z występowała Citibanku, też w tym programie. Także i to była pierwsza edycja programu, to był chyba pierwszy program mentoringowy w Polsce, albo jeden z wydaje mi się, że jeden z pierwszych. I wtedy myśmy bardzo dużo dostały jako mentee. Dostałyśmy przykład, dostałyśmy porady, dostałyśmy pigułkę wiedzy, dostałyśmy kontakty. I wtedy nam powiedziano, słuchajcie, ale pamiętajcie, wy to dostałyście, ale wy teraz pamiętajcie, my jesteśmy tutaj w gronie kobiet, wspieramy się jako kobiety, poprawiamy sobie korony, prawda? Poprawiamy się, wspieramy się, pamiętajcie, dajcie dalej. I ja to bardzo sobie do serca wzięłam. Dzielcie się. Ja sobie to bardzo do serca wzięłam i od tamtego czasu powiedziałam, jak tylko ktoś zechce, żebym była mentorką, to ja będę po prostu natychmiast na baczność. I jesteś, dziś mentorujesz, spotykamy się zresztą w ramach tych samych programów czasami.
Czym jest dla Ciebie dobry mentoring? Bo powiedziałaś to coś więcej niż tylko proces dzielenia się wiedzą. Tak, bo to jest budowanie relacji z mentee i ta relacja oczywiście no jest po to, żeby pomóc mentee rozwinąć skrzydła, odkryć swoje własne talenty, dostrzec swoje atuty. Więc natomiast ta relacja mentoringowa to jest też dla mentora czy mentorki bardzo wzbogacające doświadczenie. Prawda? Bo To samych buduje. tak, bo oprócz tego, że mamy satysfakcję z dzielenia się swoimi doświadczeniami, a w pewnym momencie, słuchajcie, no to myśmy przeszli przez tyle trudnych sytuacji, wyzwań, no tyle razy potknęliśmy się. Ja mówię, tyle że stoczyliśmy wiele takich mniejszych bitew. I tyle razy uczyliśmy się na porażkach, bo przecież też popełnialiśmy, no najwięcej się uczymy na tych błędach, więc ja mam w pewnym momencie człowiek dojrzewa do tego, żeby powiedzieć, słuchaj, żebyś tylko nie zrobiła tego samego błędu, zobacz, to możesz tak albo tak, albo tak. Więc jest ta satysfakcja, ale druga rzecz to jest ogromny przywilej móc współpracować, czy pracować w tych sesjach mentoringowych z osobami, które są głodne wiedzy, które chcą się rozwijać I robią to. I robią to, mają cel, chcą poświęcić czas. No to jest wspaniały przywilej. W dzisiejszych czasach często tam ludzie idą na łatwiznę i tak dalej. Jeżeli my mamy relacje, często z młodszym, aczkolwiek nie zawsze, ale mamy relację z drugim człowiekiem, który jest chłonny, jest głodny tego, żeby jest zmotywowany, chce iść naprzód i teraz pomagamy wspólnie znaleźć te silne strony, te talenty, zwrócić uwagę na coś, wyciągnąć, może podpowiedzieć, może i powiedziałabym, i mi się często zdarzyło tak, że mój mentee lub moja mentee, bo tutaj pracuję i z panami i z paniami, powiedzieli mi, że wiesz, ta jedna rzecz, którą powiedziałaś, to tak, wiesz, tak otworzyło mi jakąś tam perspektywę albo pozwoliło mi coś zrozumieć. Bo czasami to są takie pojedyncze rzeczy, które zwrócimy na coś uwagę i one gdzieś tam otwierają i też słyszałam właśnie od wiele razy, że to nie trzeba, tu nie chodzi o to, żeby mieć seryjne spotkania. Czasami wystarczy albo parę nie wiadomo jaką wiedzę. No właśnie, prawda? Tak. No to chyba Państwo widzicie albo słyszycie, jaka tutaj energia po drugiej stronie stołu, a to, że Patrycja się świetnie w roli mentorki sprawdza, to o tym powie jeden z Twoich mentee, bo ja tutaj muszę przytoczyć jego słowa. Takie osoby jak Patrycja mają ogromny wpływ na sukcesy firm, rozwój organizacji, a nawet pozytywne zmiany w społeczeństwie. Wiedza, którą przekazuje, idzie dalej w świat i w dłuższej perspektywie takie działania tworzą fundamenty dla trwałego rozwoju zarówno jednostek, jak i całych branż. No piękna laurka, gratuluję. Znajdujesz w ogóle czas na takie aktywności? No bo wiesz, to nie jest łatwe, tak? Ty jesteś jeszcze, wspierasz się z przedsiębiorczych kobiet, czy CEO Roundtable, no businesswoman, ale jednak gdzieś po godzinach. Tak, program She Leads, program Mentors for Brainers, Wise and Young. Absolutnie znajduję na to czas. To jest coś, co robię chętnie po godzinach, w czym się też rozwijam. Rozwijam się jako mentorka, też rozwijam się jako moderatorka spotkań liderów. To też jest coś, czemu ostatnio poświęcam czas, bo też się rozwijam. I chcę to robić i zawsze znajdę czas. No super. To proszę Cię, bo to jest taki stały punkt naszego programu, może nie mentoringowe rady, ale takie rady bardziej przedsiębiorcze dla tych, którzy założyli biznes albo myślą o założeniu biznesu. Na co powinni zwracać uwagę, żeby to prowadzenie biznesu było łatwiejsze w kontekście swoich lekcji, doświadczeń, które przeżyłaś? To może takie 3 filary bym sobie nazwała to, tak? 3 filary sukcesu. Pierwsza rzecz, starannie dobierać sobie zespół, bo samemu niewiele zrobimy. To jest bardzo ważne, żeby sobie zdać sprawę, że sukces odniesiemy, kiedy zarazimy pewną grupę ludzi, która staje się naszą firmową społecznością, naszą wizją, będziemy mieć wspólny cel, czyli dobranie odpowiednich współpracowników, ale też
nie tylko czekamy na to, że fajni ludzie do nas przyjdą. Nie, my też musimy porwać tych ludzi naszą ideą, naszą wizją, co jest dla nas ważne. I jeżeli oni uwierzą i wspólnie będziemy tę wizję realizować, no to jest jeden z filarów sukcesu przedsięwzięcia. Druga rzecz, wspomniałam o tym, ale to jest ważne i powtórzę to, żeby myśleć od razu szerszą skalą. Żeby myśleć ambitnie, żeby myśleć szerszą skalą. To znaczy nie bać się podejmować czasem ryzyka, czasem podejmować wyzwań, jakiś trudniejszy projekt zrealizować, bo tylko wtedy zrobimy ten większy krok. Czyli myślę o gwiazdach, najwyżej wylądujesz na Księżycu. No dokładnie tak, jak pięknie powiedziane, dokładnie tak. Czyli jak będziemy bardzo malutkimi krokami iść, no to zajdziemy tam, gdzie się małymi krokami można dojść. Więc z jednej strony oczywiście zarządzać, nie przeinwestować się, tak? To też jest bardzo ważne, żeby Czyli nie popaść w taką pułapkę, żeby nie popaść w pułapkę przeinwestowania się, że mamy pomysł, tak, i teraz tylko budżet i cały budżet i nie wyszło, nie? Więc wtedy już jest trochę za późno. Niemniej jednak znaleźć tą równowagę pomiędzy zarządzaniem ryzykiem, a jednak realizacją ambitnych projektów, ambitnych planów i takim myśleniem od razu większą skalą, bo jeżeli myślimy większą skalą, to dajemy sobie większą szansę na wyskalowanie naszego biznesu, naszego przedsięwzięcia. Trzecia sprawa, być wytrwałym w byciu innowacyjnym. Tak bym to nazwała, bo ja oczywiście reprezentuję firmę technologiczną, nie tylko usługową, technologiczną, usługową, ale działamy w branży, czy wprowadzamy innowacje do bardzo tradycyjnej branży. Trzeba być innowacyjnym i jako przedsiębiorca trzeba być wytrwałym i wydaje mi się, że trzeba to spiąć razem i być wytrwałym w byciu innowacyjnym, bo tylko wtedy będziemy w czołówce, tak? Tylko wtedy będziemy ahead, będziemy po prostu wyprzedzać to, co robi konkurencja. Super, super. A jakimi wartościami ty, Patrycja, się kierujesz? Jakie doprowadziły cię do tego momentu w życiu, gdzie jesteś teraz? Co cię tam ukształtowało? Jakie przekonania? Szacunek dla ludzi to jest pierwsza rzecz. Ja o tych ludziach zawsze mówię, ale to jest ważne. Bycie we współpracy z ludźmi też takim dopuszczanie współpracowników do współdecydowania, taki demokratyczny styl zarządzania. Bycie autentycznym, bo tylko wtedy możemy być szczęśliwi. To jest strasznie ważne. To znaczy, żeby jak się jest autentycznym, jak się robi to, jak się prowadzi biznes tak, jak się zgodnie z sobą, to tylko wtedy możemy być dumni z tego, jak ten biznes prowadzimy, więc to jest... Nie musimy grać ról, jesteśmy tymi samymi w pracy, w domu, w innych otoczeniach, prawda? Nie musimy pamiętać, co gdzie mówimy, co robimy inaczej, po prostu jesteśmy sobą wszędzie. I ponieważ zawsze rozwijamy firmę z ludźmi, to naprawdę szacunek do ludzi i takie wzięcie pod uwagę tego, co jest dla nich ważne, dla naszych współpracowników. Ja niezwykle to przeżywałam, jak sprzedawaliśmy Extora. Że ci ludzie zostaną teraz to dla mnie, z kim innym. To było dla mnie największym takim emocjonalnym wyzwaniem, było to, żeby upewnić się, żeby zrobić wszystko, żeby ten zespół, który pomógł w sukcesie firmy Extor, żeby nowy właściciel docenił i żeby moi współpracownicy mieli godne miejsce w nowych strukturach. To oczywiście były ważne finanse, przychody, klienci, wszystko było ważne, ale emocjonalnie, tak blisko serducha, to co było dla mnie bardzo ważne, to żeby ludzie, którym ja zawdzięczałam sukces firmy, żeby oni dobrze się odnaleźli w nowych strukturach, żeby oni byli zaopiekowani i ta moja odpowiedzialność, żeby się zaopiekować z moimi współpracownikami była dla mnie bardzo, bardzo ważna. Przypominam sobie rozmowę
z jedną z głównych dyrektorek firmy, jak się dowiedziała o tym, że mamy właśnie plany, że będzie tam taka zmiana właściciela, powiedziała tak: Patrycja, ale to nie możesz tak sobie podejmować decyzji, że firmę sprzedajesz. To nie jest tylko twoja firma, to jest nasza firma. I to było takie... I co ty na to? Musiałaś to przepracować. O Jezu, tak. To było niesamowicie emocjonujące dla mnie doświadczenie, rozmowa, bo zrozumiałam, to była Ewa. Ewa nie była udziałowcem w firmie, ale tak pięknie się identyfikowała z firmą i tak pięknie wspólnie z nami tę firmę rozwijała, że ja jej byłam wdzięczna, że ona mi to powiedziała, bo ja później bardzo, bardzo na to zwracałam uwagę. Tak, to była też firma wszystkich 150 osób, które były wtedy w firmie i to trzeba było wziąć pod uwagę. Gdzie będzie twoja spółka za 5-10 lat? Jak byś chciała, żeby każdy dyrektor był postrzegany? Jaka jest ta długoterminowa wizja twojej firmy? Bardzo wierzymy w to, że tworzymy standardy tej branży księgowej na kolejne 10 lat. Wizja jest, chcemy dalej się rozwijać nie tylko na polskim rynku, ale na polskim rynku chcielibyśmy znaleźć partnera, który wspólnie z nami częściowo będzie robił konsolidację rynku wokół technologii, która ułatwia życie i klientom, i księgowym. Chcemy dalej rozwijać system. Jesteśmy bardzo blisko momentu, kiedy system będzie autonomiczny. Tu jest różnica między systemem, który jest zautomatyzowany i systemem, który jest autonomiczny. Jesteśmy bardzo blisko, mamy już dużo elementów tego systemu, który działa autonomicznie, czyli samodzielnie księguje, podejmuje decyzje. Tak? Oczywiście wykorzystujemy wszystkie najnowsze technologie, Gen AI, machine learning, wszystko co jest, to wykorzystujemy po to, żeby być liderem innowacji. Tak. No a czego tobie osobiście życzyć, poza tym, żeby te zawodowe plany się spełniły? Zaskoczyłeś mnie. Nie spodziewałaś się tego pytania? Ja wiedziałam, że będzie jakieś takie pytanie, co to nie będę wiedziała, jak odpowiedzieć. No jakie ty masz pomysły i ambicje, żeby co się wokół ciebie wydarzyło za jakiś czas? Gdzie byś chciała być? Co byś chciała robić? Poza tym, że ta firma będzie super dalej poukładana i będzie się rozwijać zgodnie z planem. Tak. W takim średnim okresie bardzo nam zależy na tym, żeby rzeczywiście ustanawiać standardy w branży księgowej i chciałabym, żeby za 2-3 lata, tak jak powiedziałeś, żeby każdy nowy biznes, nowy przedsiębiorca miał nasze narzędzia, nasze usługi pod ręką. Tak się staramy to rozwijać wspólnie z bankami i żeby branża też z ulgą mogła powiedzieć, że pomagamy im lepiej współpracować z klientami, wygospodarować więcej czasu. Więc to jest zdecydowanie w takim krótko- i średnioterminowej perspektywie. To zawodowe. A w dłuższej perspektywie to życz mi tego, żebym zrobiła jeszcze 2., 3., 4. czy tam 6. projekt, bo jeszcze zamierzam różne ciekawe rzeczy w życiu robić i mam nadzieję, że to nie jest ostatni projekt, nad którym pracuję. O rany, come on, życzę ci tego bardzo. To były świetnie opowiedziane historie, bardzo wiele cennych rad. Myślę, że niektórzy obejrzą ten odcinek co najmniej 2-krotnie. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Gratuluję ci wyboru. Ten czas spędzony z nami to była świetna inwestycja. Jeśli udało ci się zabrać z tego odcinka choć jedną ideę lub rekomendację, dzięki której ty i twój biznes staniecie się lepsi, będę super szczęśliwy. Wierzę, że Polska może być kolejną Doliną Krzemową, co najmniej Europy, a ty możesz rozwijać dobry, wartościowy biznes, wpływając na życie milionów. Jeśli się ze mną zgadzasz, polub podcast Biznes bez lukru lub podeślij ten odcinek komuś, na kim ci naprawdę zależy. Dziękuję. Do zobaczenia wkrótce. Ten odcinek powstał we współpracy z platformą Cashy, która zmienia reguły rozliczeń pomiędzy dużymi korporacjami a ich kontrahentami, oferując przyspieszone płatności faktur. Sprawdź szczegóły na cashy.pl.
Partnerem audycji była firma Autenti, właściciel platformy do podpisywania dokumentów online.